Witajcie kochani, być może w tej chwili właśnie nagrywam najważniejszy program, jaki do tej pory nagrałem, czy też nie program, chociaż w pewnym sensie program, bo programuje naszą duszę. Bardzo wiele jest zapytań, znaczy wiele jak na konstruktywne zapytania, bo tych konstruktywnych nie ma bardzo dużo, jak widzicie daję sobie radę z odpowiedziami. Natomiast zarzuca mi się brak rozwiązań. Bardzo często też ten brak rozwiązań widziany jest z punktu widzenia działań konkretnych, operacyjnych w ciele, czy też umysłem, prawem, protestem itd. Odchodzę, jak widzicie, od takich rozwiązań. Nie wydają mi się interesujące, dlatego że obserwacja historii, nawet naszej najnowszej, daje jednoznaczną odpowiedź, 100%, jeżeli chodzi o poziom pewności. Po prostu takie działania nie przyniosły większych skutków, albo przyniosły skutki na chwilę lub na parę lat, patrz, dwudziestolecie międzywojenne w Polsce, albo po prostu zostało to zniekształcone. Dlaczego uważam, że jest to ważny program i śpieszę się z nim? Ponieważ widzę po ostatnich 4 nagraniach, w jaki sposób zaczyna być wprowadzana cenzura. Być może jest to przypadek, być może w tej chwili kreuję jakąś teorię spisku, a nie chciałbym, ale wielokrotnie już włamano się do komputerów naszych. Te komputery zostały unieruchomione w sposób dosłowny i w tej chwili też tak jest. Tutaj najnowszy komentarz słuchaczki mojej podpowiada mi również, że YouTube przeszkadza, przełącza programy wyświetlane, przerywa albo wyłącza kanał, że kanał jest niewidoczny. No my nie zauważyliśmy wyłączenia akurat kanału, ale rzeczywiście coś się dzieje. Mój dyktafon, mimo tego, że jest bardzo wysokiej jakości, zaczął przerywać nagrania. Na YouTubie nie mogłem umieścić nagrania, dlatego pocięte jest tak nieudolnie na 3 części, bo inaczej po prostu program nie działał. Jeden program został skasowany, wgrany drugi, taki darmowy. Co prawda nie można się spodziewać po darmowych rzeczach wysokiej jakości, ale zwykle to działało. Teraz okazuje się, że nie działa. Ostatnie 4 nagranie, mimo zachowanych wszelkich zasad oszczędności miejsca, pojemności, także został urwany. Nie ma tam ostatniego zdania, chociaż ono może nie zmienia całej treści, niczego rewolucyjnego nie wnosi. Ale mimo wszystko widzę, w jaki sposób to wszystko, do czego prowadzę w tym swoim toku myślowym, jest niszczone i powstrzymywane. Być może jest to dzieło przypadku. Możemy podliczyć te przypadki. Atak na komputery, 3-krotnie powtórzony. Mamy 3 wydarzenia. Niedziałający program darmowy, wcale nie demo, które się po jakimś czasie unieruchamia. Nowy program także nie działa. Wielokrotne 2 dni trwały próby umieszczenia na YouTubie ostatnich 3, czyli części 1., 2. i 3. Z 4. poradził sobie już Robert. Wielogodzinne przesyłanie tych informacji, a na zakończenie YouTube, jak już w programie YouTube'owym było wszystko istotne, kasował to. Dlatego jest taka jakość i dlatego to jest wszystko takie pourywane. Przepraszam Was, ale to naprawdę nie moja wina. Starałem się jak mogłem. Być może brakuje mi umiejętności, ale już wielokrotnie to robiliśmy i jakoś to było. Teraz nie. Do tego, dalsze wymienianie z tych problemów to problem z dyktafonem. Mamy kolejną rzecz, czyli 4. Nagle dyktafon odmawia posłuszeństwa. Teraz, żeby było
porównanie, nagrywam dokładnie na tym samym sprzęcie, na tym samym mikrofonie, na tym samym dyktafonie. I spróbuję tą samą drogą przesłać to do Roberta. Tych przypadków jest za wiele. Do tego musimy dołożyć oczywistą rzecz, jaką jest ustawa, która w naszym przypadku publicystów jest ustawą cenzorską. Nakłada na nas obowiązek powielania treści, bo oczywiście pośrednio, bo to między wierszami jest powiedziane, zgodności tej treści z tym głównym nurtem. Natomiast jeżeli ktoś kwestionuje ten główny nurt albo występuje przeciwko władzy, krytykuje ją i tak dalej, no to jak wiecie, 8 lat więzienia grozi za to. No i ciągłe informacje, które do nas dopływają, do wszystkich, bo to łatwo sprawdzić, o tym, że ta cenzura jest wprowadzana i będzie wprowadzana i to jeszcze w tym miesiącu. Unia Europejska oczywiście bardzo w tym pomaga. Może spowodować, że przestaniemy się słyszeć. Oczywiście ja będę nagrywał dalej, oczywiście nie macie się czym martwić. Natomiast jeżeli taka sytuacja nastąpi, to śpieszę się z tym programem, dlatego że on jest moim zdaniem kluczem na tej drodze, którą wam proponuję. I teraz dla dodania pikanterii tego wszystkiego, co za chwilę podam jako rozwiązanie na tej drodze mojego myślenia, myślę, że warto skomentować parę uwag naszych słuchaczy. Jedna z nich może nie tyle stawia w wątpliwość, ile rzeczywiście jest bardzo trafna, bo zauważa, że system może podsuwać rozwiązania takie, aby nic nie robić, czyli nie stawiać oporu. Ja, zauważcie, nie mówię tego w tym sposobem, żeby nie stawiać oporu. Oczywiście, jeszcze raz powtarzam, z uporem maniaka. Na każdej płaszczyźnie, na której potrafisz stawić opór, stawiaj go. Jeżeli to jest płaszczyzna intelektualna, zrób to umysłem. Jeżeli potrafisz to zrobić rękami, rób to rękami, ręcyma dla całego elektoratu. Tak, wysyłajmy maile, wysyłajmy listy, komunikujmy się, mówmy śmiało nie. To też ma wpływ na naszą rzeczywistość. Są tacy, którzy w tej rzeczywistości potrzebują zostać i mają nadzieję, że coś się zmieni i być może coś się zmieni. Nawet jeżeli zmieni się na kilka lat czy kilka miesięcy, to jest to jakieś rozwiązanie. Ja promuję rozwiązanie, które idzie w kierunku zjednoczenia z tą pierwotną świadomością. I tutaj jako delegat pierwszy tej uniwersalnej świadomości, która jest wszystkim i za chwilę do tego wrócę, moim zdaniem jest dusza. Mimo wielu wątpliwości, podsuwania czy chęci podsuwania artykułów różnych naukowców, że duszy nie ma, no można kierować się tak jak ja odkryciami Corrado Malangi, a można innych naukowców, którzy będą temu przeczyć. System zawsze będzie stawiał w wątpliwość rzeczy, które mu będą szkodzić lub będzie je ośmieszał, a później wręcz je zwalczał, tak jak powiedziałem na początku, na przykład taką ustawą. I nic w tym dziwnego. Ja nie potrzebuję czytać tych dowodów naukowych na brak duszy, ponieważ ja duszę jako tą nić energetyczną, która mnie z nią łączy, odczuwam na co dzień i mam tego sygnały. W związku z tym nie potrzebuję wierzyć czy nie wierzyć, czytać kogoś czy nie czytać. Z tego co pamiętam, pan Ackerman chyba tak upiera się przy tej odpowiedzi. Jedynym
rozwiązaniem, żeby się dowiedzieć, czy ona istnieje, czy nie, to jej doświadczyć. Ja jej doświadczyłem, w związku z tym i doświadczam stale w działaniu z pewnym wyprzedzeniem czasowym, którego ja nie rozumiem i nie potrzebuję go rozumieć, nie będę się starał, ponieważ od lat wszystkie sygnały, które ona mi wysłała, sprawdzają się później mimo dość trudnych wyborów, które ona podejmuje, które są dla mnie bolesne. I nie chcę robić tutaj z siebie cierpiętnika, ani nie będę się biczował, bo to nie w tym rzecz. Moje życie nie należy do łatwych. Kiedyś należało, owszem, ale to się zmieniło. Ale wszystkie te trudne w konsekwencji wybory w dalekim oglądzie, takim w interwale czasowym, który nasz mózg nie jest w stanie zaobserwować, okazują się być dobre. Dobre, a wręcz ratujące pewne kwestie. Nie chcę mówić, że życie akurat, chociaż możliwe, że też dowiem się tego albo się nie dowiem. Chociaż już się częściowo dowiedziałem, ale wolałbym o tym nie mówić, bo to moja osobista sprawa. Przepraszam, w tym także życia innych ludzi. Także zauważam to działanie, a ciężar tego wyboru ponoszę ja i rzeczywiście ciężar jest poważny. Ale nie narzekam, jest ok, więc proponuję spróbować zamiast czytać tego lub innego i wierzyć tym naukowcom, którzy udowadniają brak duszy, lub też tym, którzy udowadniają jej istnienie, proponuję doświadczyć. I wtedy ten spór zniknie, bo takich sporów już było dużo, już był spór na temat, czy istnieje jakaś choroba, czy nie istnieje jakaś choroba, czy istnieje wojna, czy nie istnieje. Kiedyś czekolada była szkodliwa, teraz okazuje się, że jest zbawienna. O herbacie, o kawie, o wszystkich rzeczach, o tłuszczach można tłumaczyć wiele razy. Naukowcy również stwierdzili, że fluorek sodu w paście do zębów jest zbawienny dla naszego zdrowia, dla naszych zębów i życia i tak dalej. No więc nie przekonują mnie te argumenty, proszę mi nie wysyłać takich bzdetów, bo dla mnie liczy się moje doświadczenie. Jeżeli ktoś mi nie wierzy, to ma takie prawo i ja to szanuję. Natomiast jeżeli nie chce sprawdzić, to znaczy, że tutaj już jest jakiś problem z czynnościami. Nie wiem, można to zrzucić na lenistwo, a można zrzucić na brak umiejętności albo brak kontaktu. Trudno powiedzieć, to już zostawiam wątpiącym. Podkreślając, żadne badania naukowe nie zastąpią swojego własnego, osobistego doświadczenia. I absolutnie tutaj zachęcam do tego. Natomiast jeśli nie występuje taka chęć, to czytanie nic nie da. Słuchanie mnie również nic nie da. Uprzedzam. To trzeba połączyć ze swoim własnym filtrem przekonań, albo się od nich uwolnić całkowicie, albo zdobyć nowe, albo poczuć po prostu. Umysł jest zbyt tępy, żeby pojmować takie rzeczy. Można to tłumaczyć na badania naukowe, tak jak właśnie zrobił to Corrado Malanga. Dlaczego wybrałem Corrado Malangę? Dlatego, że lata mojej pracy nad tematem dały ten sam rezultat, ale inną metodą. I dla mnie potwierdzenie metody naukowej, którą on zastosował, na udowodnienie tych samych rzeczy, do których ja doszedłem, ale nie tylko ja, bo całe mnóstwo różnych ludzi i daleko przede mną jeszcze. To nie jest nic wyjątkowego. Tacy ludzie istnieją. Tylko są blokowani albo niewielu ludzi chce słuchać ich uzasadnień. No więc wracając do tej sugestii, czy system podsuwa rozwiązania, aby nic nie robić, na przykład przeze mnie, to jest taka sugestia i innych
nazwijmy to influencerów, to się nazywa chyba. Może tak być, nie możemy tego wykluczyć, ale jeszcze raz wróćmy do metody po owocach poznamy. Czy jakiekolwiek rozwiązania w naszej historii, które były spowodowane buntem, oporem, tym fizycznym, tym umysłowym, powstania, rewolucje, zmiany systemu gospodarczego, politycznego, czy one odniosły jakiś skutek? Ja bardzo proszę o podanie chociaż jednego, bo nawet Islandia, nad którą kiedyś zachwycaliśmy się, okazuje się, że w tej chwili tonie w korupcji. I tam kolejne wyroki. Niby wszystko fajnie, wywalili McDonalda i wszystkie banki i co z tego wyszło? Gówno wyszło. Z powrotem wkradł się wirus chciwości i znaleźli się ludzie podsuwani przez system. Jakie to wyzwolenie jest? Jaki my mamy przykład wziąć z Islandii w związku z tym? Owszem, fajnie było na początku. Miało być fajnie, wyszło jak zwykle. Czy ja mogę ustalić, bo takie zapytanie padło, czy system podsuwa mój tok myślenia? Tak, mogę to ustalić. Mój tok myślenia całkowicie od systemowego się odróżnia. Proponuję rozwiązania, które dla wielu są nie do przyjęcia, a nawet w jednym z programów wywiadów, które udzieliłem dla jakiejś kieleckiej małej rozgłośni, nie wiem, chyba były policjant to prowadził, gdzie doszło do nieporozumienia podczas nagrywania, a później polał się hejt na mnie, że ja jestem wręcz człowiekiem niebezpiecznym, ponieważ wyznawcy tego kanału są zdecydowanie nastawieni na rozwiązania siłowe. A ja od tych siłowych rozwiązań jestem daleki i odradzam. Chyba że nie będzie wyjścia i trzeba będzie bronić swoich dzieci, swojej rodziny i własnego życia, no to wtedy jest to naturalne. U wszystkich właściwie zwierząt będzie to naturalne. W każdym razie u wielkiej większości. Więc jeżeli system podsuwa rozwiązania, które historycznie możemy zbadać, czyli wszystkie te rewolucje, które rozprawiły się krwawo z panami i wyszło jak zwykle, tak jak powiedziałem, te powstania gloryfikowane w większości przez, chociażby w naszym narodzie, które nie przyniosły nic poza śmiercią tych ludzi. I co z tego, że im ordery zawieszą na nagrobku? Ja, prawdę mówiąc, wali mnie tego typu rozwiązanie, żeby ktoś na moim nagrobku wieszał ordery. I wtedy w ogóle nie będzie mnie to obchodzić. Dlatego podaję rozwiązania, które nigdy wcześniej nie zostały zastosowane. I o takie rozwiązania nam chodzi, mi chodzi, żeby wam zasugerować. Czy wam to zaszkodzi, czy nie? Nie zaszkodzi na pewno, a podam taką możliwość i postaram się wam przeprowadzić taką krótką modlitwę do duszy, która o te rozwiązania będzie prosić. Na koniec tych wywodów jest pewien komentarz, który mnie zadziwił, ponieważ jest bardzo głęboki. I tutaj stawia się w wątpliwość, a właściwie daje się taką tezę, czy Bóg może stworzyć swojego klona i czy może go również zniszczyć. Jestem pewien, że nie tylko może, ale zrobił to i tłumaczyłem to już w wielu swoich nagraniach, w których mówiłem o tym, że Bóg się podzielił, że pierwszy Stwórca podzielił się na dwóch. I to ten drugi jest w stanie wytworzyć naszą rzeczywistość właśnie
uplecioną ze światła, tak silnie gloryfikowaną metodą. Czy my mamy wrócić do światła? Przez światło wrócimy, ale nie do światła, jak sądzę, i to też już tłumaczyłem. Wiele w ogóle pojawia się komentarzy takich, w których widzę, że albo słuchacz nie słucha mnie regularnie, a nie są to nagrania dla wszystkich. Umówmy się, z tych parunastu, parudziesięciu czasami minut nie można wywnioskować wszystkiego, co ja powiedziałem, a nagrałem prawie 1000 różnych nagrań. Więc no, albo może ten słuchacz nie pamięta ich i warto by było je odświeżyć. Niestety nie będę siedział nad tym, żeby polecać. Po prostu pozostała grupa tych regularnych słuchaczy najwyraźniej ma mi wystarczyć i to do nich kieruję w tej chwili głównie swoją prośbę o tą modlitwę. Natomiast czy inni dołączą? Zachęcam. Jeśli nie widzicie w tym żadnych zagrożeń, zachęcam. Jeżeli widzicie, to nie róbcie tego po prostu. I tyle. To nie podlega jakiejś dyskusji. Nikomu nie chcę szkodzić. Jeżeli ktoś się boi, to się boi po prostu. To niech pozostanie w swoim strachu albo z niego wyjdzie. Ponieważ on jest źródłem tego strachu, to ja mu nie jestem w stanie pomóc, tylko on sam może to zrobić. Ja mogę pokazać drzwi, a drzwi trzeba otworzyć samemu. No więc Bóg oczywiście stworzył i czy może zniszczyć? Nie może. Po pierwsze, jeżeli zakładamy, że ta pierwotna świadomość, którą nazywamy Bogiem w tym akurat odniesieniu, jest wszystkim, to nie może wytworzyć nic poza sobą, ponieważ nic poza nim nie ma. Wypełnia wszystko. Jeżeli tworzy się jakaś przestrzeń w wyniku jego bąbla myślowego, nazwijmy to w ten sposób, to ten bąbel jest w nim. Jeżeli to będzie kolejny Bóg Stworzyciel albo jakiś uzurpator, ktoś, kto się podaje za Boga, to także będzie w nim. W związku z tym bez żadnej szkody może taki projekt, ta pierwotna świadomość rozłożyć do podstaw energetycznych, do podstawowych drgnięć, nawet fragmentów falowych, a później wyspokoić. Więc generalnie tak, druga część odpowiedzi brzmi, może nie tyle zniszczyć, ile tak może plan zwinąć i jeżeli ma to w ogólnym zarysie swojego planu, tego większego, takiego dużego, który dla nas nie jest widoczny, a który nazywamy czasami losem albo planem Boga, to tak, to zrobi bez względu na to, czy to się komuś podoba, czy nie. Ponieważ jest właścicielem wszystkiego, w tym także tego, co my nazywamy złem. I na to liczę, nagrywając tą wiadomość do Was. Więc jeżeli pytanie zostałoby sprecyzowane, a nie jest na razie, czy może wytworzyć kolejnego Boga takiego niezależnego? Nie może, ponieważ nie istnieje nic więcej poza Nim. Może to zrobić tylko wewnątrz siebie i obserwować swoje wnętrze. W innym pytaniu, które łączy się tematycznie, jest propozycja końca i pytanie, czy my będziemy bateriami, które stworzą nowy Matrix. Nie możemy tego wykluczyć. Być może po połączeniu się ze źródłem tego wszystkiego znowu popadniemy w jakąś nudę i zechcemy wytworzyć jakiś wszechświat, w którym będziemy uczestniczyć i w którym ów Bóg, ta pierwsza świadomość będzie chciała się przyglądnąć, a być może nie. Dlaczego tak twierdzę, że być może nie? Bo większość odpowiedzi różnych publicystów w tym temacie brzmi tak, oczywiście wytworzy się kolejny Matrix. Nie jest to takie oczywiste. Nie można wykluczyć, ale nie jest oczywiste. Dlaczego? Dlatego, że jak porównamy badania fizyków, którzy próbowali obliczyć
prawdopodobieństwo wytworzenia warunków początkowych, tak zwanych. Warunki początkowe to są te pierwsze prawa jakby fizyki, stosunek mas elektronu do protonu, do neutronu, jak to się będzie przyciągać, że to ma być biegunowość, że to ma być plus i minus, oparte na elektryce, że te struktury już materialne będą musiały posiadać pewne masy, żeby móc oddziaływać ze sobą i również z nami w konsekwencji już w tych dużych strukturach materialnych. Bez tych warunków początkowych żaden wszechświat materialny by nie powstał. W żadnym z materialnych takich światów w związku z tym nie mogłoby zaistnieć życie biologiczne. A jeśli by nie zaistniało, nie moglibyśmy odgrywać swoich ról, jak bardzo będziemy je oceniać, czy one są infantylne, choć moim zdaniem tak, czy też nie, czy są ważne, to i tak nie mogłoby to powstać. I ocena prawdopodobieństwa zaistnienia takich warunków początkowych to ledwie 3 promile. Po drugi raz powtarzam tą cyfrę i drugi raz tą sekwencję. Czyli nie jest to możliwe przypadkowo, a jeżeli miałoby być dziełem przypadków, to takich prób musiałoby być ogromna ilość wytworzenia takich warunków początkowych. Nie sądzę, żeby pierwotna świadomość chciała tak wielokrotnie próbować wytworzyć te warunki początkowe, a wytworzyła je jednorazowo. Dlaczego tak sądzę? Dlatego, że jeśli by miała próbować, to już mamy sekwencję czasu. Albo, jeżeli chcielibyśmy ominąć sekwencję czasu, to musiałyby wystąpić takie próby w wielu przestrzeniach. Tak wiele przestrzeni musiałoby powstać, które odpowiadałyby temu stosunkowi 3 promili. I jednocześnie. Nie sądzę, żeby pierwotna świadomość miała, jeżeli traktujemy ją jako wszechmocną, nie sądzę, żeby decydowała się na jakiekolwiek próby. Czy w czasie sekwencyjnym, czy też w czasie pionowym, czyli naraz wszystkie. Po co miałaby tą energię sobie tak rozpraszać? Dlatego twierdzę, że tak małe prawdopodobieństwo wręcz dowodzi pośrednio, jeśli wolicie symptomatycznie, temu, że jest to zamysł, który powstał jako plan i jest celowy. W związku z tym myślę, że po ukończeniu naszego Matrixa jest wielce prawdopodobne, że nie będziemy potrzebować już takiego doświadczenia. Poza tym baza danych nie potrzebuje powtórnie tych samych doświadczeń. Raz zapisane dane, one już istnieją i nie ma potrzeby ich powtarzania. Co też prowadzi nas do wniosku, że kolejne wytworzenie takich samych doświadczeń z naszego nawet punktu widzenia i z naszej logiki jest po prostu bezsensowne. Poza tym zwróćcie uwagę na jedną rzecz, trochę z innej beczki. Czyż nie jest tak, że wszystkie te religie, które się nie sprawdziły, wypaliły, tworząc obszar do zagospodarowania naszej wiary, wpuściły do naszych umysłów tak zwany szeroko pojęty New Age, ale również i dużą część alternatywy, którą w tej chwili przeglądamy i która całkiem ma się dobrze. Czyż nie właśnie New Age i alternatywa dzisiejsza przekonuje nas, że jesteśmy bogami, co jest absolutnie błędnym założeniem? Dlaczego? Ponieważ realizuje ten sam dogmat, który realizowały religie, które się powypalały, typu chrześcijaństwo i inne monoteistyczne, ale też i politeistyczne, gdzie pokazywano Boga po to, czy ktoś się przedstawiał nawet jako Bóg, po to, żeby nie można było dotrzeć do prawdy, czym naprawdę jest Stworzyciel i czym jest pierwotna świadomość.
ta bariera jest bardzo silna. Bariera jak firmament nad nami. Nie możesz wyjść i nie możesz tego zobaczyć. Więc trzeba postawić Boga, żeby ktoś takiej próby nie zrobił. Bo jeśli obudzi się w nim odpowiednia umiejętność, to może się okazać, że prawda wygląda zupełnie inaczej. A to, co my uważamy za prawdę, to tak niewielki odcinek naszej rzeczywistości, że w ogóle nie powinien być brany pod uwagę. Jak koszmar senny. Więc takie działanie, lekka modyfikacja, uwolnienie, podanie nam jakiejś bajki o reinkarnacjach, o tym, że się w tym doskonalimy, co nie znaczy, że reinkarnacje nie występują. Owszem, tak, jesteśmy w tej pułapce. Natomiast to doskonalenie nie ma żadnego sensu dla pierwotnego źródła. To jest pułapka. A przekonanie nas, że jesteśmy bogami, powoduje, że ten Bóg osobowy, który został w poprzednich tych wypalonych religiach przedstawiony, nadal istnieje, tyle tylko, że nieco bliżej nas, po to, żebyśmy my nie przestali tego prawdziwego Stworzyciela szukać i żeby, broń Boże, nie przekroczyć granicy, żeby nie zerwać owocu, tutaj parafrazuję Księgę Rodzaju, nie tylko z drzewa poznania dobra i zła, ale z drzewa życia wiecznego. Tego przestraszył się Bóg. Co oznacza żyć wiecznie? To pierwotna świadomość, ta pierwsza, żyje wiecznie. I my jesteśmy jej częścią. Za pomocą nas ona tutaj przegląda siebie. Poznaje siebie. Jest ciekawa tego. Ale zostało to zmanipulowane, co już wielokrotnie tłumaczyłem, więc tutaj akurat nie będę tego powtórnie tłumaczył. Następna wątpliwość, która się pojawiła, brzmi mniej więcej tak. Po co istoty duszowe mają zabiegać o zamknięcie gry? No właśnie po to, żeby więcej już w tym nie uczestniczyć, bo pojemność informacyjna już się wyczerpała i się załamuje system przechowywania danych, dlatego trzeba stworzyć coraz lepsze systemy przechowywania, nadawania i odbioru, dlatego te manipulacje wszystkie na DNA, na powstanie komputerów kwantowych, komputerów opartych o sztuczną inteligencję, o sieci neuronowe. To wszystko jest po to, żeby cały czas utrzymać tą rzeczywistość i nie wypuścić nas stąd. A my, bogami, nigdy nie będziemy. My możemy połączyć się z pierwotną substancją, z której wszystko zostało wytworzone, ponieważ my tworzymy właśnie obraz Boga. Może nie w całości, ale żeby osiągnąć całość, właśnie my jesteśmy do tego potrzebni. Dlatego trzeba nas tu przytrzymać. Albo zmusić, tak jak w poprzedniej sugestii, do wytworzenia kolejnego Matrixa. Ale czy tego chcemy? I teraz przechodzimy do sedna, ponieważ odpowiedź na to pytanie jest kluczowa. Czy my tego chcemy? Wielu ludzi odpowiada: nie chcemy, ja postanowiłem już tutaj nie wracać, ale gdzie będziesz? Bo to jest istotne. Ktoś podaje, że jest 14 poziomów, albo 200 ileś. Też może ktoś tak uważać. Albo 7 według najbardziej redukcyjnego modelu wszechświata. Albo 10, jak podaje Kabała i opowieść o sfirotach czy sefirotach napisał językoznawca. Bardzo dziękuję, że zacytuję: sefiroty czy sfiroty, jeden ch. A wiem, bo jestem językoznawcą. Tak powiedział mój słuchacz. Dziękuję. No, ważne, że wiecie, o co chodzi. Czy my mamy zanik tej samogłoski, czy nie. Nie ma to znaczenia. Ważne, żebyśmy wiedzieli, o jaki schemat chodzi i o to, że ten model całkiem ciekawie
reprezentuje powstanie naszej rzeczywistości, w której przyszło nam żyć, tutaj, teraz, z naszym umysłem, z naszym ciałem. Więc powracając do Corrado Malangi, dlaczego mnie przekonał? No dlatego, że wykonał badania, których ja nie wykonałem i inną metodą doszedł do tych samych wniosków. Co mnie interesuje, zaskoczyło mnie to i wszystko, co przeczytałem jego autorstwa, ma sens. Poza tym przepotężna ilość badań na pacjentach, przekraczająca 3,5 tysiąca przypadków, potężna praca od 2005 roku. Niezwykle płodny, niezwykle pracowity człowiek, jeśli te oczywiście cyferki się zgadzają. On również wypracował metodę, bo dla przypomnienia jest to profesor chemii, który zajął się na zlecenie towarzystwa jakiegoś ufologicznego we Włoszech badaniem porwań, uprowadzeń przez obcych. Włochów akurat. Według niego późniejsze wnioski, wszystkie towarzystwa ufologiczne są sterowane pośrednio lub bezpośrednio nawet poprzez rządy, a w rezultacie poprzez obcych, więc został z tego projektu wydalony, ale badania kontynuował. Od razu tutaj odpowiem też króciutko na jeden komentarz. Ktoś, kto się zajmuje badaniami UFO, no, pełni jakąś rolę, coś tam odkrywa. Wszystko dobrze. Tylko musimy założyć, że jeżeli wpuszczana jest taka informacja, która mogłaby wstrząsnąć społeczeństwem globalnie, to taka informacja musi być pod kontrolą, więc z pewnością większość badaczy UFO w jakiś sposób jest inicjowana, sterowana pośrednio lub bezpośrednio zza kurtyny i być może nawet bez świadomości tego sterowania, ale kontrola nad przepływem tej informacji na pewno idzie z góry. Co do tego przynajmniej Corrado Malanga nie ma wątpliwości. Ja podejrzewałem to już bardzo dawno. I teraz cała ta nagonka na UFO i to, że no będzie tam lądowanie i ktoś tam zejdzie, a tutaj pokazują w meksykańskim parlamencie jakieś gliniane figurki. No naprawdę, błagam. To jest obraza naszej inteligencji. A chyba większej obrazy naszej inteligencji jak lądowanie Hindusów na Księżycu to już nie widziałem. Naprawdę. Co jest interesujące. Ja rozumiem, to może być grafika, ale ta jest wyjątkowo nieudana, jak początki gier komputerowych. Przyjrzyjcie się temu żółtemu stateczkowi. Załóżmy, że to jest symulacja, którą nam później tam się ktoś tłumaczył, że to jest symulacja. Ale prawdziwe zdjęcia działających jakichś tam łazików, że one lądowały tam, to zadajcie sobie pytanie, kto czekał z aparatem fotograficznym i kamerą, żeby to sfilmować, co ekipa tam została wcześniej wysłana. No obraża to w ogóle fundamentalnie moją inteligencję, więc ja się nie dam na to nabrać. Dobra, wróćmy do Corrado. Co prawda Corrado Malanga opracował sposób na wybudzenie duszy, dlatego ja nie szukam już kolejnych, a śpieszymy się, bo cenzura wchodzi i może być sytuacja taka, że nie będę mógł już nagrać tego dla was, a jeżeli opracuję jakiś lepszy sposób, czy też ja niekoniecznie mówię lepszy, tylko inny, który będzie bardziej odpowiadał komuś, to na pewno go nagram. Natomiast ten znalazłem w jego jednej z pierwszych publikacji, więc na prawie cytatu przeczytam 2 fragmenty. Co prawda on to stosuje u abdukowanych, czyli porwanych, których badał, żeby zapobiec dalszym porwaniom i żeby zapobiec rozwojowi sytuacji takiej niekontrolowanej przez duszę, bo dusza wydaje się być w tych opisach jego dość infantylna i nie uważa, że dzieje się coś złego na świecie.
potrzebuje tego naszego upomnienia i dlatego może się budzimy, tak jak twierdziłem to wielokrotnie. I on w tej swojej metodzie podpowiada swoim pacjentom to. My musimy tą metodę zweryfikować, ponieważ każdy z Was, który podejmie się, i proszę Was z całego serca, im więcej nas to zrobi, tym lepiej. Bo to nie jest koniecznie tak, że nasze modlitwy złożą się w jeden krzyk do duszy. Może być również tak, jak w przypadku tych 3 promili, że jeden z nas ma tą moc. I ja nie wiem. Może ty, a może ty, a może tamten, nie wiem kto, a może jakieś dziecko, które po prostu powtórzy te słowa w skupieniu. Jest taka możliwość. Więc nie zwlekajcie. To zajmuje 2-3 minuty. Skupcie się na oddechu. Żadna z metod nie jest godna polecenia. Jedyną metodą oddechową godną polecenia jest ta, która wprowadza cię w relaks. Jeżeli będziesz to dzielił na 4 oddechy, 4 części oddechu, czyli wdech, przytrzymanie, wydech, przytrzymanie, ja taki stosuję. Jeżeli będzie to spokojny wdech i wydech bez przerw, spokojnie. Można tak. Każdy, który jest dla ciebie dobrym narzędziem i sprawdza się u ciebie, będzie dobry. Wyczyść umysł. Nie myśl o niczym. Myśl tylko o tym kontakcie, który nawiązujesz. Corrado Malanga formułuje do swoich pacjentów taką myśl, którą w tej chwili będziecie musieli sformułować w swoich umysłach i w swoich sercach. Czuć to, co wypowiadacie. Cytuję. Obce istoty na tej planecie sprawiają, że kontener, który cię gości, tu przypowieść ode mnie, czyli nasze ciało, czuje się źle, a w konsekwencji także i ty nie czujesz się dobrze. Obcy, a raczej niektórzy z nich postanowili wykorzystać twoją energię do skonstruowania sobie nieśmiertelności, która do nich nie należy, co ty dobrze wiesz. Ich planem jest zabranie cię i zamknięcie w klatce, w której wykorzystają cię na zawsze i tylko jako źródło energii. Nigdzie nie będziesz mogła iść. Nie będziesz już w stanie nic zrobić. Nie będziesz już tym, kim jesteś. Będą cię wyłączać, gasić, tłumić, kiedy będą chcieli, na zawsze. I nie będzie już człowieka. Jedynym powodem, dla którego zostałaś stworzona i jedyną aktywnością, która cię interesuje, jest poznanie rzeczy we wszechświecie. Oni nigdy nie dadzą ci już niczego poznać. Odmówią ci jedynej rzeczy, którą chcesz zrobić, odmówią ci celu, dla którego istniejesz. To właśnie chcą zrobić. Czy chcesz, żeby tak się stało? Taką modlitwę skierujcie do swojej duszy. Ona mieszka w was. Cały czas kontaktuje się z wami. Cały czas czuje. Obudźmy duszę. To proponuję jako rozwiązanie. Zrób to. Po prostu zrób. Jeśli nie zdążyłeś, nie zdążyłaś, czytam jeszcze raz. Cytuję. Obce istoty na tej planecie sprawiają, że kontener, który cię gości, czuje się źle, a w konsekwencji także i ty nie czujesz się dobrze. Obcy, a raczej niektórzy z nich,
Postanowili wykorzystać Twoją energię do skonstruowania sobie nieśmiertelności, która do nich nie należy, co Ty dobrze wiesz. Ich planem jest zabranie Cię i zamknięcie w klatce, w której wykorzystają Cię zawsze i tylko jako źródło energii. Nigdzie nie będziesz mogła iść. Nie będziesz już w stanie nic zrobić. Nie będziesz już tym, kim jesteś. Będą Cię włączać, gasić, tłumić, kiedy będą chcieli, na zawsze i nie będzie już człowieka. Jedynym powodem, dla którego zostałaś stworzona i jedyną aktywnością, która Cię interesuje, jest poznanie rzeczy we wszechświecie. Oni nigdy nie dadzą Ci już niczego poznać. Odmówią Ci jedynej rzeczy, którą chcesz zrobić. Odmówią Ci celu, dla którego istniejesz. To właśnie chcą zrobić. Czy chcesz, żeby tak się stało? Możecie dodać od siebie. Zacznij działać. Czekamy, jesteśmy gotowi. Ja jestem gotowy z całą pewnością. Nawet kosztem opuszczenia tego świata. Całej jego estetyki, zapachów, smaków. Już wystarczy. Do zobaczenia. Do usłyszenia.